Witajcie moi kochani. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą bardzo głośną, ze sprawą, którą są zafascynowane osoby na całym świecie, gdyż jest ona bardzo pokręcona, bardzo dziwna, momentami również drastyczna. I będzie to dzisiaj opowieść o Lori Vallow Daible, która znana jest jako tak zwana Doomsday Mom, czyli można to przetłumaczyć jako Matka Apokalipsy albo Apokaliptyczna Matka. Zapraszam Was na podcast. Pokrótce przybliżę Wam sylwetkę Lori. Lori urodziła się 26 czerwca 1973 roku w Kalifornii i wychowywała się w rodzinie mormońskiej. Warto zaznaczyć, że Lori uchodziła za osobę bardzo religijną i w różnych okresach swojego życia była wręcz określana jako osoba, która jest fanatyczką religijną. Gdy chodzi o charakter Lori, jej znajomi, jej przyjaciele, jej rodzina określali ją jako osobę cichą, słodką, wręcz potulną, taką osobę, która nie sprawia problemów. Troszeczkę można ją określić mianem takiej dziewczyny z sąsiedztwa, zawsze radosna, najprawdopodobniej zawsze mówiąca dzień dobry, czyli tak uchodziła za taką po prostu dziewczynę fajną, miłą i lubianą przez wszystkich. Większość jednak nie znała jej mrocznej strony i tutaj czytając o tej sprawie ja po prostu odnoszę wrażenie, to nie tylko jest wrażenie, ale tak po prostu było, że wokół Lori trup ściele się gęsto. I są to osoby niestety najbliższe. Zanim przejdziemy do tego tematu, jeszcze troszeczkę bardziej przybliżę sylwetkę Lori. Otóż Lori, mimo że uchodziła za osobę bardzo religijną, wychodziła za mąż aż 5 razy. Nie będę tutaj opowiadała o każdym z jej mężów. Tutaj myślę, że to nie wniesie za wiele do historii. Jednak niektórzy z nich byli bardzo ważni, gdy chodzi o historię Lori, więc będę o nich pewnie wspominała w toku opowiadania. I zacznę tu niejako od końca, bo od jej ostatniego, 5. męża, Chada Daybella, którego Lori poznała poprzez to, że czytała jego książki. Jest to tak zwany autor taki apokaliptyczny, należący też bodajże do kościoła mormońskiego. I z tego, co patrzyłam na jego książki, na tytuły tych książek, to część z tych książek zahacza o tematy religijne i niektóre z tych książek mają taką fabułę też wplecioną właśnie w filozofię oraz religię. I Chad Daible twierdzi, że widzi przyszłość, słyszy głosy i ogólnie uważa się za proroka. Lori znała też jego poglądy, jego też apokaliptyczne poglądy, bo według Chada żyjemy w czasach apokalipsy, że tak zwany koniec świata jest bliski, a Lori wręcz chłonęła te wszystkie jego słowa, które on głosił. Chad miał taki podcast, teraz wam nie powiem, czy na Spotify'u, czy gdzieś indziej. Myślę, że to jest nieistotne. Chodzi o to, że Chad zaprosił Lori do swojego podcastu w 2018 roku i wtedy ich drogi się skrzyżowały. Po raz pierwszy rozmowa, ten dialog podczas tego podcastu dotyczył właśnie końca świata oraz przygotowań do końca świata, więc tutaj powiedzmy można powiedzieć takiego duchowego preparingu. Wydaje mi się, że od pierwszego wejrzenia i od pierwszej tej rozmowy między tą dwójką dochodzi do pewnej jakiejś takiej chemii. Lori ma męża, Chad również ma swoją rodzinę, ale to jakby nie przeszkadza im w kontynuowaniu znajomości. Także oni jakby odczuli od początku taką bardzo silną więź ze sobą i mimo tej odległości od siebie też, mimo tego, że mieli oboje rodziny, oboje byli zaangażowani w inne związki, kontynuowali tę znajomość ze sobą. Lori mieszkała wtedy w Arizonie, Chad mieszkał w Idaho i im głębiej Lori angażowała się w te relacje i w ten zakazany związek,
tym bardziej też wchodziła w te wszystkie wierzenia, które głosił Chad, w które wierzył Chad i coraz bardziej to jakby chłonęła, a jak widać Chad tutaj trafił na bardzo podatny grunt, że tak to ujmę, ziarno tutaj się zasiało bardzo ładnie, bo Lori wierzyła absolutnie w każde słowo, które Chad głosił. Oprócz tej apokalipsy i oprócz wiary w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, Lori i Chad wierzyli w to, że większa część ludzkości jest tak zwanymi zombie. Zombie, którzy nie posiadają duszy, którzy nie zostaną zbawieni. Ogólnie, tak jak czytałam też o tych wierzeniach Chada oraz Lori, i tam myślę, że to ogólnie była jakaś taka sekta, ale przejdziemy do tej kwestii później. Oni ogólnie wierzyli, że tylko 144 000 bodajże osób zostanie zbawionych i tylko po te osoby przyjdzie Jezus Chrystus, a reszta, no nie wiem, wyląduje w piekle, w czyśćcu, czy tam gdzie bądź. Jeszcze taka kwestia, bo to nie tylko chodziło o Jezusa Chrystusa, tutaj też chodziło o to, że Chad uważał siebie za Boga, nie wiem czy powtórnego Jezusa Chrystusa, a Lori Chad postrzegał jako taką boginię, jako wcielenie bogini na ziemi, która ma mu pomóc w uratowaniu tych 144 000 osób przed potępieniem. Także ta dwójka miała po prostu też bardzo wysokie mniemanie o sobie. Ja tutaj nie będę wydawała i ferowała wyroków na temat ich rysów psychologicznych, jednakże no jakby pachnie tutaj troszeczkę narcyzmem i manią wielkości, ale przechodząc dalej do sprawy, w roku 2019 mąż Lori, czwarty mąż Lori, Charles, powiedział dość tym poglądom, które ona zaczęła głosić, bo pewnie też w domu musiał się niejako tego nasłuchać. Według niego też żona zachowywała się dosyć dziwnie. On w ogóle tę kwestię zgłosił na policję. Powiedział na policji, że żona wierzy, iż jest boginią, iż jest Bogiem, który chce przygotować ludzkość na nadchodzącą apokalipsę. Następnie Wallow złożył pozew o rozwód i tutaj jako jedną z przyczyn w tym pozwie wymienionych była obawa o bezpieczeństwo ich dzieci. Bo razem z Lori Charles wychowywał jej córkę Tylee Ryan oraz adoptowanego syna Joshua zwanego JJ-em. Dalej w tym pozwie też była ujęta kwestia taka, że Lori podobno groziła Charlesowi śmiercią, jeżeli ten przeszkodzi w jej boskiej misji. Tutaj według Lori ciało Charlesa miało być usunięte przez anioła. Także sami widzicie, do jakich tutaj absurdów posuwała się Lori w tej swojej wierze. Okej, rozumiem, że można wierzyć w różne rzeczy, ja szanuję to wszystko, ale nie jeżeli to się dzieje kosztem innych osób, a tutaj Lori stosowała pogróżki wobec własnej rodziny. I teraz przechodzimy do kwestii właśnie kryminalnych i co tu się tak dokładnie wydarzyło. Zapnijcie pasy, bo tutaj jest bardzo wiele ofiar. Także zaczynamy. W lipcu 2019 roku, kiedy już pomiędzy małżonkami było bardzo źle, ja tutaj rozumiem, że Lori już się wyniosła ze wspólnego domu w Arizonie, ze wspólnego domu z Charlesem. Ten pozew został złożony. No ale w lipcu 2019 roku Charles zostaje zabity we własnym domu i za spust pociąga brat Lori, Alex Cox. Alex tłumaczył na policji, że miało dojść do ogromnej awantury pomiędzy już prawie byłymi małżonkami i on chciał chronić swoją siostrę i dlatego pociągnął za spust. Zresztą do osoby Alexa Coxa wrócimy później. We wrześniu 2019 roku, czyli 2 miesiące po zabiciu Charlesa, dochodzi do 2 zaginięć. Giną dzieci Lori oraz Charlesa. Najpierw 8 września ginie 16-letnia wtedy Tylee.
Dzieje się to po wycieczce, bo tego dnia jakby cała rodzina udała się na wycieczkę do Parku Narodowego Yellowstone. Po tej wycieczce słuch o Tylee totalnie zaginął. A kilka tygodni później, 22 września, ginie również JJ. I to w ogóle ta sprawa jest dla mnie tak totalnie dziwna, bo te dzieci jakby, nie wiem, czy ci bliscy, którzy byli wokół Lori i wokół Chada, czy oni po prostu, nie wiem, nie widzieli tego. Okej, no Lori ogólnie z tego, co ja zrozumiałam, miała niesamowitą też charyzmę i taką siłę przekonywania ludzi. Więc okazuje się, że Lori też po 22 września wypisała swojego syna ze szkoły i powiedziała, że syn będzie teraz uczył się w domu. Także słuch po dzieciach ginie. Może część osób zakładała, że są w sekcie. Nie wiem, no ojciec Charles również ginie. Co do ojca dziewczynki, to wrócimy później. No i tak, na tym lista zaginięć i tajemniczych śmierci się nie kończy, gdyż 19 października Tammy Daybell, czyli żona Chada Daybella, nagle umiera w tajemniczych okolicznościach. Ciekawe, nieprawdaż? Zwłaszcza, że Lori jakieś paręnaście tygodni wcześniej przeniosła się do Idaho, żeby mieszkać bardzo blisko Chada, którym była zafascynowana i wtedy wiadomo, ten romans już między nimi wybuchł. Nikt jednak nie drążył tematu śmierci Tammy. Okazało się, że Tammy zasnęła z powodu kaszlu i już się nie obudziła. Tak, z powodu kaszlu. Dobrze słyszycie to, co mówię. Tak jest podane w materiałach, do których dotarłam, więc tak. Nikt nie drążył tematu, również ich 5 dzieci, bo Tammy i Chad mieli 5 dzieci, prawda? Ładna, przykładna mormońska rodzina. No a koroner stwierdził, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. I tutaj, uwaga, Lori i Chad udają się na Hawaje 5 listopada, czyli to nawet miesiąc nie mija od śmierci Tammy. I tam 5 listopada na Hawajach mówią sobie sakramentalny tak. Czyli tutaj ogólnie świat się wali, bliscy giną, dzieci giną w tajemniczych okolicznościach, a Lori jak gdyby nigdy nic decyduje się na ślub i bierze sobie ślub ze swoim 5. mężem. Ogólnie mnie zastanawia, jak nikt nie drążył aż tak bardzo tego, co się stało z tymi dzieciaczkami, tak? Bo okej, no dobrze, Tammy umarła tak śmiercią naturalną, były mąż został zastrzelony przez brata, no dobrze, no okej. Ale nikt nie drąży tematu dzieci, to mnie po prostu zastanawia. Nie wiem, jak oni brylowali między tymi swoimi kłamstwami, w jaki sposób oni po prostu przekonali ludzi wokół nich, że nic się nie dzieje, że wszystko jest w porządku. Zaginęła 16-latka, zaginął 7-letni chłopiec i absolutnie nikt nie interesuje się ich losem. Wybaczcie, ale dla mnie to jest po prostu niebywałe, jak tak można. Zwłaszcza, że później na sali sądowej, jak dojdzie do rozprawy, to nagle wszyscy będą po prostu szlochać i płakać nad losem dzieci. Tutaj chcę nadmienić, że JJ był synem adoptowanym. On był bodajże wnukiem siostry Charlesa, czyli tego 4. męża Lori. Jest to dosyć zagmatwane, ale nie wspomniałam o tym, dlatego teraz o tym wspominam. Także Lori nie była jego matką, a Charles nie był jego ojcem. Jednak było to dziecko adoptowane przez tę parę. Tylee natomiast była córką z 3. małżeństwa Lori. No i tutaj dobrze, skończyłam swoje narzekania na temat tego, że nikt się nie zainteresował losem dzieci, bo do akcji w końcu wkraczają zaniepokojeni dziadkowie JJ'a, czyli Kay i Larry Woodcock, i oni dzwonią na policję pod koniec listopada, czyli 2 miesiące po tym, jak chłopczyk zaginął. Składają zeznania na policji, że nie widzieli chłopca ani jego siostry od września i władze zaczynają od razu działać, gdyż życie tych dwojga jest zagrożone.
I co robi matka? Matka nie chce w ogóle współpracować z policją, nie chce składać zeznań, w ogóle nie interesuje jej los własnych dzieci. I uwaga, nadchodzi grudzień 2019 roku i w grudniu Alex Cox, czyli brat Lori, który zastrzelił Charlesa Wallowa, czyli jej czwartego męża, został znaleziony martwy w Arizonie. I tutaj tak, on zmarł z powodu zatoru płucnego. Tak podały media. A nasza kochana parka, czyli Chad Daybell i Lori Daybell, tak, teraz już Daybell, bawią się najlepsze na Hawajach i dalej kontynuują swoją misję nawracania ludzi na jedyną słuszną drogę. Wybaczcie mój ironiczny ton, ale po prostu po raz kolejny zastanawiam się, jak to jest możliwe, że oni po prostu jak gdyby nigdy nic są na Hawajach, gdzie cały ich rodzinny świat się wali, tak? No i dzieje się tak, że pod koniec stycznia 2020 roku policja dokładnie ustala miejsce ich pobytu, te dokładne miejsce na Hawajach, gdzie oni przebywali. I tutaj jest nakaz oddania dzieci, nakaz w ogóle pokazania tych dzieci, bo nikt nie wiedział, co się z nimi dzieje. Tak jak mówię, większość zakładała, że te dzieciaczki trafiły do sekty razem ze swoją matką. No, oczywiście oni tych dzieci niestety nie pokazują, nie oddają nikomu i zostają aresztowani. No i tutaj tak następuje tak jakby otwarcie się bliskich, rodziny Lori na temat różnych rzeczy, które dzieją się wokół Lori. I na taki pierwszy plan wysnuwają się zeznania Melanie Pawlowski, to jest siostrzenica Lori. I Melanie mówiła mediom, znaczy najpierw policji, a później to przedostało się do mediów, że Lori wierzyła, iż jej dzieci stały się zombie i że ona planuje je zabić. Lori mówiła też, że zginą najprawdopodobniej inni krewni i w tym mąż Melanie, Brandon. No i co do męża Melanie, Brandona, został on postrzelony w październiku 2019 roku przez osobę, która prowadziła samochód zarejestrowany na Charlesa Wallowa, czyli na tego czwartego męża. Później media podawały, że za próbą tego zabójstwa, bo to finalnie okazała się jedynie próba, stał Alex Cox, czyli brat Lori. No, co ciekawe, to też później w toku śledztwa okazało się, że Daybellowie nie mogli się rozwieść z poprzednimi małżonkami, no bo wiadomo, wiara, tak? No ale mieli tę misję, tak? Mieli tę misję nawracania tych 144 000 osób, no więc jakby musieli usunąć w inny sposób swoich małżonków. Zanim Lori i Chad wyjechali na te Hawaje, to mieszkali razem w Rexburgu w stanie Idaho i tutaj właśnie w tym domu policja 9 czerwca 2020 roku odkrywa coś bardzo makabrycznego. W tym Rexburgu no to jest ta posiadłość Chada i zostały tam odkryte szczątki 7-letniego JJ'a i 16-letniej Tylee. Tutaj będą dosyć drastyczne opisy. Otóż chłopczyk był owinięty od stóp do głów taśmą klejącą, a jego 16-letnia siostra była rozczłonkowana i spalona. Wkrótce po tym makabrycznym odkryciu para Chad i Lori zostaje aresztowana i zaczyna toczyć się sprawa przeciwko nim. Prokuratura domaga się kary śmierci dla obojga. Proces Lori zaczął się 11 października 2022 roku, a zakończył w grudniu, 16 grudnia 2022 roku. Natomiast sprawa Chada miała zacząć się w styczniu 2023 roku. Podczas toku tych sprawy Lori i Chada, śledczy powiązali tę parę również ze śmiercią byłej żony mężczyzny Tammy.
I faktycznie ponowne badanie zwłok Tammy ta sekcja wykazała, że ona nie zmarła z przyczyn kaszlu i z przyczyn naturalnych, tylko została uduszona. Czytając też o tej sprawie, wiem, że Lori nie wykazała się absolutnie żadną skruchą, zarówno gdy chodziło o śmierć jej dzieci, jak i śmierć Tammy. Właściwie tak jak patrzyłam na różne urywki z sali rozpraw, ona się uśmiechała, kiwała głową, no, po prostu nie widać po niej ani przez chwilę jakiegoś smutku, jakiejś, nie wiem, skruchy, depresji, czegokolwiek. Nie, ona po prostu się uśmiecha i wydaje jej się, że ona tam jest gwiazdą na tej sali rozpraw. Tutaj podczas także tej rozprawy dotyczącej tych morderstw dowiadujemy się, że Lori miała doświadczenie tak zwanej bliskiej śmierci, czy tak zwane NDE po angielsku, Near Death Experience, i dzięki temu doświadczeniu jakby to pozwoliło jej na komunikację z tym wyższym światem, ze światem duchów, i to też jakby utwierdziło ją w przekonaniu, że ona ma tę ważną misję, że ludzie dzielą się na tych, później się okazało, że to są osoby jasne i osoby ciemne, i te ciemne osoby należy zbawić, należy się ich pozbyć. Podczas swojego jednego z takich ostatnich jakby wystąpień na sali rozpraw, nawet nie wiem, czy to nie było jej ostatnie jakby taka mowa, tak, przed werdyktem, Lori opowiedziała, że Joshua, czyli JJ i Tylee oraz Tammy, oni są szczęśliwi w niebie, bo ona się skontaktowała z ich duszami i że są tak zajęci w niebie, że właściwie dobrze się stało, że oni zginęli, bo teraz mają bardzo dużo pracy w niebie. To są takie urywkowe cytaty z jej przemowy. I było też mowa o tym, że usprawiedliwiają Lori przed innymi, że oni nie mają absolutnie pretensji o te morderstwa i że były one potrzebne. Słuchałam też nagrań właśnie z sali rozpraw, nagrań bliskich. No są to wstrząsające nagrania, bo niektóre z tych osób wręcz nie potrafiły mówić. JJ i Tylee, oni byli, no, to były kochane, niewinne dzieci, które przez głupotę i już nie powiem co jeszcze, bo to ciężko jest ubrać w słowa, tak żeby nie używać niecenzuralnych określeń. Przez głupotę matki zostały uśmiercone, przez jej religijny fanatyzm, przez to, że niektórzy obrońcy twierdzą, że to Chad spowodował to, że ona jakby miała takie pranie mózgu, tak? Takie sekciarskie pranie mózgu. Jednak część rodziny twierdzi, że Lori miała już wcześniej takie, ujmę to kolokwialnie, odpały i odchyły religijne i już wcześniej mówiła o tym, że ona niejako zbawi świat, że ona ma tutaj specjalną misję na ziemi i po to właśnie przyszła. Już mi się tak wydaje, że właściwie to spotkanie z Chadem jakby jeszcze bardziej ją utwierdziło w tym przekonaniu i nie wiem, czy to jest choroba psychiczna, czy nie wiem jak to ująć, ta jej psychopatia jeszcze bardziej się rozwinęła i poprzez to, że Chad ją akceptował i utwierdzał ją w tym przekonaniu, stały się te rzeczy, które się stały. Stały się te morderstwa, które się stały i oni oboje byli zaangażowani w te wszystkie śmierci, moim zdaniem. Lori natomiast zostały postawione zarzuty uśmiercenia własnych dzieci i uczestnictwa w spowodowaniu śmierci u Tammy. Też czytając o tej sprawie, wydaje mi się, że Alex też był w jakiś sposób zaangażowany w tę sektę, albo tak wpatrzony w siostrę, że wykonywał wszelkie jej polecenia. Być może też ona miała na niego jakieś haki, dlatego on był też zaangażowany w morderstwo byłego męża Lori, a później jakby tajemniczo zginął.
Prokurator podczas rozprawy Lori powiedziała, bo to właściwie ona, Lindsay Blake, tak? Prokurator Lindsay Blake zarzuciła, że Lori zabiła swoje dzieci, gdyż stały one na przeszkodzie jej nowego życia z Chadem. Lori też chciała zaspokoić swoje pragnienia pieniędzy, władzy i seksu. To taki cytat z tych zarzutów Lindsay. I tutaj po zaginięciu dzieci para, czyli Chad i Lori, mieli oni pobierać też pieniądze z polisy na życie dzieciaków. Ta zabójcza, apokaliptyczna para, oni likwidowali każdego, kto stanął na drodze ich związku, kto stanął na drodze ich szczęścia. Tam jeszcze prokuratorzy doszli do tego, że przed tym, jak dzieciaki zostały uśmiercone, Lori bodajże miała rozmowę telefoniczną ze swoim 5. mężem, z Chadem, upewniając się, czy na pewno od Tylee i JJ'a bije tak zwane ciemne światło, czyli czy na pewno oni są tymi zombie. I Chad wtedy potwierdził, że tak, oni są tymi zombie i że trzeba ich uśmiercić. Natomiast adwokat Lori, Jim Archibald, on powiedział w oświadczeniu przed ławą przysięgłych, że Lori Vallow tak naprawdę nie było w pobliżu jej dzieci, kiedy zostały one zabite. To kłóci się jednak z tym, że na taśmie, która była owinięta wokół ciała chłopca, znaleziono, jak się okazuje, włos Lori. No, oczywiście tutaj adwokat pewnie przytoczył to, że no tak, ale to włos Lori mógł się znajdować na dziecku, albo ogólnie mógł się znajdować na tej taśmie już wcześniej. Jednakże to nie zmienia faktu, że dzieci zginęły naprawdę drastyczną, okropną śmiercią. To były wręcz tortury. Także wydaje mi się, że ci ludzie, którzy słyszeli już wcześniej o tym, ci bliscy i przyjaciele i znajomi i rodzina, o tym, że Lori mówiła, że najprawdopodobniej uśmierci dzieci, bo widzi w nich zombie, myślę, że oni się tak naprawdę nigdy nie pozbędą tych wyrzutów sumienia, że nic nie zrobili w tym przypadku. Może trzeba było Lori ubezwłasnowolnić. Wiem, że to nie jest łatwe, jednak jak widać z zeznań świadków, jak widać z całej tej historii, Lori jest niepoczytalna i jawnie groziła własnej rodzinie i własnym dzieciom, mówiąc to do swoich znajomych, do swoich przyjaciół, do swojej rodziny i nadal po prostu to zostawało też bez odzewu. W ostateczności Lori została skazana na dożywocie, na 3-krotne dożywocie, więc nie wyjdzie już z więzienia. No i na szczęście. Lori do końca tej sprawy twierdziła uparcie i myślę, że nadal twierdzi, że jest niewinna i że nie zabiła dzieci. No i tutaj też trochę przeczy sama sobie, bo w tej mowie, tej ostatecznej mowie mówiła o tym, że dzieci wybaczają jej i że właściwie, że się dobrze stało, że zostały zamordowane. No tutaj też Lori twierdzi, że ona rozmawiała na ten temat z Jezusem. Chciałabym tutaj tak zażartować troszeczkę, bo ta sprawa naprawdę podnosi moje ciśnienie i sprawia, że jest mi źle, więc zażartuję tutaj, że ze swoim najlepszym kumplem Jezusem sobie Lori porozmawiała i Jezus jej powiedział, że dzieci są szczęśliwe, ekstremalnie zajęte w niebie. I tutaj Lori jeszcze odważyła się powiedzieć coś w stylu, że Jezus Chrystus wie, że nikt nie został zamordowany w tej sprawie. Także po prostu witki i wszystko po kolei opada. Myślę, że w tym momencie zakończę ten podcast. Jeżeli o czymś po przesłuchaniu, jeżeli stwierdzę, że o czymś zapomniałam, to jeszcze coś zrobię, jakąś małą dogrywkę. Ale póki co, kochani, żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnym podcaście kryminalnym. Cześć!